Przez purystów i fanów Porsche ten model był uważany za dużą rysę na wizerunku marki i to mimo faktu, że w pewnym okresie był jej najchętniej kupowanym samochodem. Zarzucono mu zbyt dużo części wspólnych z pospolitym Volkswagenem i osiągi niegodne sportowego auta. Ale dla wielu osób seria 924 była wstępem do ekskluzywnego świata Porsche za rozsądne pieniądze. Do niedawna było to też najtańsze Porsche dostępne na rynku wtórnym. A jak jest dziś, jak budżetowe Porsche sprawdza się po latach i czy staje się pożądanym klasykiem, opowiem Wam w dzisiejszym odcinku. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Zacznijmy od tego, że ten model początkowo wcale nie miał być Porsche. Owszem, stali za nim inżynierowie z Zuffenhausen, ale robili to na zlecenie Volkswagena, który na początku lat 70. zamarzył posiadanie w ofercie sportowego coupé. Prace szły pełną parą i były dość zaawansowane. Pech jednak chciał, że w 1973 roku świat ogarnął wielki kryzys paliwowy, który zmusił decydentów nie tylko w Volkswagenie do przewartościowania swojej polityki modelowej i zmiany planów. Rudolf Leiding, ówczesny prezes borykającego się z problemami finansowymi koncernu z Wolfsburga, podjął decyzję o rezygnacji z wdrożenia sportowego coupé do produkcji. Tym bardziej, że równolegle Volkswagen pracował już nad tańszą alternatywą na bazie Golfa, która ostatecznie przerodziła się w model Sirocco. Porsche, żeby w tej sytuacji nie zostać jak Himmelsbach z angielskim, postanowiło wykorzystać niemal gotowy już projekt do stworzenia następcy wysłużonego już modelu 914. Obydwie firmy podpisały stosowną umowę, która przewidywała m.in. produkcję auta w należącej do Volkswagena dawnej fabryce NSU w Neckarsulm, nieopodal Stuttgartu, i wykorzystanie niektórych podzespołów z magazynów VW, co jednocześnie czyniło Volkswagena podwykonawcą, ale nadzorowanym przez inżynierów Porsche. Po ostatecznym dopracowaniu projektu model serii 924 został oficjalnie zaprezentowany w listopadzie 1975 roku w porcie La Grande Motte na południu Francji. Reakcje na premierę Porsche 924 były mieszane. Te pozytywne dotyczyły głównie nowoczesnego, eleganckiego i aerodynamicznego wyglądu, bo rzeczywiście smukła sylwetka, nisko poprowadzona linia dachu, chowane reflektory oraz duża tylna szyba pełniąca też rolę klapy bagażnika sprawiały, że 924 wyróżniało się świeżością i mogło się podobać. Za design modelu odpowiadał holenderski projektant Harm Lagaay, wcześniej związany z Simcą, dla którego był to pierwszy samodzielny projekt po dołączeniu do Porsche w 1971 roku. Auto chwalono ponadto za bardzo dobre właściwości jezdne, bo dzięki rozkładowi masy bliskiemu idealnemu oraz dobrze zestrojonemu zawieszeniu samochód prowadził się pewnie i mimo braku wspomagania układu kierowniczego precyzyjnie. Do tego podkreślano też atrakcyjność cenową, zwłaszcza na tle innych modeli Porsche, od których 924 był znacznie tańszy, przez co otwierał markę na nową grupę klientów. Wielu recenzentów modelu zauważało, że model był wynikiem pewnych kompromisów, które miały otworzyć ofertę Porsche na nowych klientów i pomóc przetrwać marce w trudnych czasach. Choć z tego względu 924 mogło nie być odbierane jako typowe Porsche, to nadal było kompetentnym i przemyślanym samochodem sportowym. No dobra, a co się nie podobało? Kwestionowano przede wszystkim autentyczność modelu, bo przecież w końcu został on zaprojektowany we współpracy z Volkswagenem. Konserwatyści narzekali, że ma silnik z dostawczego modelu LT, co było częściowo prawdą, jednak gwoli ścisłości była to konstrukcja Audi, na dodatek mocno zmodyfikowana przez Porsche. Z Audi pochodził tylko blok silnika, a głowica, układ paliwowy i elementy osprzętu były autorskim dziełem Porsche. W kwestii silnika wytykano jeszcze zbyt niską moc, bo 125 koni mechanicznych nie zapewniało dynamiki i wrażeń, jak niektórzy oczekiwali od Porsche. Choć prędkość maksymalną na poziomie 200 km na godzinę trudno uznać za marną. Ale wspomniałem coś o kompromisach, tak?
Amerykanie dostali początkowo nawet jeszcze słabszą odmianę tej jednostki w wariantach 95 i 110 koni mechanicznych. Skoro już przy układzie napędowym jestem, to jeszcze kilka informacji na ten temat. 924 było pierwszym Porsche z czterocylindrowym silnikiem zamontowanym z przodu i skrzynią biegów z tyłu, czyli z układem transaxle, który przy okazji pomógł w zapewnieniu optymalnego rozkładu mas. Jak już wspominałem, w stosunku 48 do 52% przód-tył. Początkowo dostępna była tylko czterobiegowa skrzynia manualna, potem opcjonalna pięciobiegowa typu dogleg z jedynką do dołu, która z czasem stała się wyposażeniem seryjnym. Od 1980 roku w wersjach wolnossących standardem stał się tradycyjny pięciobiegowy manual. W ramach opcji można było też zamówić trzybiegowy automat, ale niestety pogarszał on osiągi. W 1978 roku Porsche postanowiło zamknąć usta krytykom osiągów i do gamy dołączyło wersję 2.0 Turbo, znaną też jako typ 930. Dzięki mocy 170 koni 924, a w zasadzie 930 mogło rozpędzać się do setki w mniej niż 8 sekund i osiągać prędkość maksymalną bliską 230 km/h. Wariant ten dostał ponadto zmodyfikowane zawieszenie i układ hamulcowy oraz lepsze opony. Zewnętrzne różnice między 924 Turbo a standardowym modelem widoczne były w dodatkowych szczelinach wentylacyjnych nad zderzakiem, otworze w kształcie litery T na masce, który odprowadzał ciepło, oraz dyskretnym spoilerze pod tylną szybą. Począwszy od roku modelowego 1981, silnik turbo z zaworem kontrolującym ciśnienie do ładowania został wyposażony w pełni elektryczny zapłon, co zwiększało moc silnika do 177 koni mechanicznych i jednocześnie zmniejszyło zużycie paliwa. Wersje amerykańskie miały odpowiednio najpierw 143, a potem 154 konie mechaniczne. Na początku lat 80. Porsche przedstawiło także 3 warianty 924 zaprojektowane specjalnie do celów wyścigowych. Carrerę GT w 1980 roku z chłodzeniem powietrza doładowującego i mocą 210 koni mechanicznych. Łatwo ją odróżnić po szerszych skrzydłach i dużym wlocie powietrza chłodzącego na masce. Potężną Carrerę GTR o mocy 375 koni mechanicznych, obniżonej do 320 koni na potrzeby startu w Le Mans w 1980 roku oraz w 1981 roku Carrerę GTS, która dysponowała mocą 245 koni mechanicznych. Dodam tylko, że wszystkie dziś są cenionymi i poszukiwanymi klasykami. GT wyprodukowano tylko 406 sztuk, GTS 59, a GTR-a zaledwie 17. I tu dochodzimy do roku 1982, kiedy to Porsche przedstawia następcę modelu 924, czyli serię 944. Jej historię opowiem jednak przy innej okazji, bo mimo wcześniejszych planów obydwie serie były produkowane równolegle przez kolejnych 6 lat. I w tej sytuacji ten pierwszy pozostał budżetowym Porsche. Nie oznacza to jednak, że firma spijała już tylko śmietankę z tej inwestycji, ale dalej wprowadzała w 924 kolejne modyfikacje. W 1985 roku przedstawiony został wariant 924S, który dostał zmodernizowaną wersję 2,5-litrowego czterocylindrowego silnika stosowanego już w 944. Jego moc obniżono jednak ze 165 do 150 koni mechanicznych. Zmieniono też charakterystykę zawieszenia i układu hamulcowego, które oparto o rozwiązania stosowane wcześniej w wariantach turbo. Co ciekawe, bazowa wówczas wersja 924 popisywała się lepszą dynamiką niż cięższe 944, zwłaszcza w ostatnim roku produkcji, 1988, kiedy to moc podniesiono do 158 koni. Dzięki temu 924S przyspieszało do setki w 7,5 sekundy, a jego prędkość maksymalna dochodziła do 220 km/h. Przez 12 lat produkcji od 1976 do 1988 roku Porsche wyprodukowało ponad 152 tysiące egzemplarzy serii 924, czyniąc ten model jednym z najchętniej kupowanych modeli marki w historii.
Przez lata było jednak traktowane nieco po macoszemu i nie udało mu się nawet zbliżyć do prestiżu, jakim cieszyło się i cieszy nadal 911. Wiele wskazuje jednak na to, że do roli poszukiwanego klasyka 924 musiało niczym wino po prostu dojrzeć. O ile bowiem jeszcze kilka lat temu można było mówić, że jest to tanie Porsche, o tyle teraz tendencja wzrostowa cen jest już wyraźna. Owszem, nadal da się znaleźć egzemplarze za mniej niż 20 000 złotych, zwłaszcza za naszą zachodnią granicą, ale średnia ofert przekracza już 50 000 złotych. Najbardziej poszukiwane wersje Carrera wyceniane są na kwoty powyżej 300 000. Znalazłem też jednego GTR-a, za którego żądano 560 000 euro, czyli ponad 2 miliony złotych, co można zrozumieć w wersji, której powstało zaledwie 17 sztuk. W przypadku pozostałych w bardzo dobrym stanie standardem są kwoty powyżej 100 000 złotych, zwłaszcza za warianty Turbo oraz S, których wyprodukowano odpowiednio 13,6 i 16,7 tysiąca egzemplarzy. Ciekawą opcją może być też wersja Cabrio. I nie mam tu na myśli fabrycznej odmiany a la Targa ze zdejmowanym panelem dachowym, tylko warianty przygotowywane przez niemiecką firmę Bieber Cabrio, czy jak to tam się czyta. Specjalizowała się ona w tego typu przeróbkach i trzeba przyznać, że podchodziła do nich profesjonalnie. 924 w ramach konwersji Biebera dostawało odpowiednio wzmocnioną konstrukcję karoserii, dzięki czemu mimo braku dachu nadwozie zachowywało pożądaną sztywność, no i oczywiście składany ręcznie materiałowy dach. Każdy egzemplarz przerabiany był ręcznie, stąd może różnić się detalami od pozostałych, których w sumie powstało ponoć tylko kilkadziesiąt sztuk. Dla kolekcjonerów może być to łakomy kąsek. W zależności od stanu 924 Cabrio wyceniane są od 10 do 30 000 euro. I jeszcze jedno. Okazuje się, że stanowi doskonałą bazę dla wersji motorsportowych, co potwierdzają świetne wyniki w naszym cyklu Classic Auto Cup. A zawodnicy chwalą auto za dużą niezawodność. Właśnie, Porsche 924 było cenione za stosunkowo dużą trwałość wszystkich podzespołów, oczywiście pod warunkiem, że należycie dbano o ten samochód. Nie oznacza to, że jest modelem idealnym. Wśród najczęściej wymienianych usterek, jakie dotykają ten model, użytkownicy wymieniają problemy z układem elektrycznym, w tym z alternatorem i przekaźnikami. Podatna na awarię jest też pompa paliwa i zatykające się wtryskiwacze układu Cadjetronic. Wersje turbo mają tendencję do przegrzewania się i awarii układu do ładowania, a w egzemplarzach z większymi przebiegami pojawiają się problemy ze skrzynią biegów. Także korozja nie omijała 924. I ogniska często pojawiają się na progach, podłodze, przy nadkolach oraz w okolicach mocowania szyb. Zużyciu eksploatacyjnemu podlegają elementy zawieszenia i układu hamulcowego oraz gumowe uszczelki drzwi i szyb. 924 należy już do oficjalnych klasyków Porsche, więc dobra informacja jest taka, że nie ma większych problemów z dostępem do części zamiennych. Zła, że ich ceny również wzrosły, co ma wpływ na koszty utrzymania i renowacji auta. Nie zmienia to faktu, że egzemplarz w dobrym stanie może być opłacalną inwestycją. Legendarny kierowca Walter Röhr powiedział, że Porsche 924 to samochód, który można docenić dopiero po głębszym zrozumieniu jego charakteru, że stanowi perfekcyjny balans między dostępnością a charakterem Porsche. Wypada mi się z nim zgodzić. Owszem, to w pewnym sensie kompromis, ale kompromis, który pozwolił Porsche złapać oddech w trudnych latach 70. i uczynił markę bardziej przystępną i miał wpływ na jej przyszłość. Może nie znajdziecie w nim emocji sportowych na najwyższym poziomie. Nie każdemu też przypadnie do gustu sposób pracy układu transaxle i rozwijania mocy przez silniki czterocylindrowe. Może nie zarobicie na tym modelu wielkich pieniędzy, ale faktem jest, że Porsche 924 to fajne, bezawaryjne, klasyczne auto. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep.
Link znajduje się w opisie tego odcinka.